Tu mam dywan melonowo-kiwanowy. Żartobliwie mówiąc, chora byłam dłuższy czas. Dziś wyszłam na dwór i co widzę? Kiwano wręcz chyba przejrzałe. Nie ten owoc, ten jest idealny. Skwaszony nie powinien być, ale tu jest kiwano chyba przejrzałe. Prawie 2 tygodnie nieobecności zrobiło swoje. Może będzie przejrzałe, może nie, ale jest piękne. Pierwszy raz wysiewałam kiwano. Ten owoc też już powinien być zerwany, ale taki jak ten jeszcze nie. On jeszcze musi dojrzeć. I ten tutaj, to są liście od kiwano, serduszka. Lecz kiwano mam jeszcze takie okrągłe, kolczaste, jak diabli. To jest kiwano. I tu jest okaz. Tak dojrzały, że szok, ale nie pękł. Coś się zaczyna psuć. Kolce ma nadal. Kłuje okrutnie. Udało się. W zeszłym roku, Marko, tobie się udało, w tym mi. Ale my się tak uzupełniamy. O mamo. Natomiast rosła kukurydza. Tu, w tym miejscu. Nasiona już straciła. Pewnie ptasiory żarły. Zostały takie kolorowe. Nie wiedziałam. To był miks sadzonek. Ja wiem o 2, jakie posiadałam, jakie świadomie wysiałam. Ale to jest niespodzianka. Szybko trzeba to zbierać, żeby nie pożarły. Ptasi głodomożercy. Jak powiedzieliście, głodomory? No, głodne ptasiory. Mam też kukurydzę takie. Też nie wiem, co się kryje w środku. Trzeba zobaczyć, ale pracy mam tak wiele, a kondycja jeszcze nie pozwala. Nie dojrzała jeszcze. Ojojoj, to jeszcze nie. Szarłaty przewracają się. Nasionka sypią. No, nie poradzę sobie, jak przyjdzie mi siewki wyrybać wiosną, bo bardzo się rozrastają. Tu melon sum nie nadaje się do zjedzenia. Bardzo dobry, słodki. Odmiana nieznana. Boże, ja nie wiem, od czego mam zacząć. Fasole są i fasolniki do zebrania, nasiona. Słonecznik z nasion gigantów. Kukurydza z nasion gigantów. Kolby. To wszystko już gotowe jest. Nie wiadomo, czy się zawiązały jakiekolwiek nasiona, jakiekolwiek kolby. Nie, jeszcze nie. Drobnica, bardzo maleńka. Nasionka były grube, duże. U podnóża nas Turcja. Malutki melon wino. Powielił cech ten egzemplarz. Tu kwitnący arbuz. A tu pomidorki. Już wiem, jak wyglądają. Pomidorki, które mają biało-zielone liście. Sadzonka od znajomej. Jeden pomidor spadł. Tak wygląda. Nie jest to koktajlówka. Bo nazwa nieznana jest tego pomidorka. Proszę, tu jest zielona faza. Tu arbuzik maleńki. Boże, jak pięknie. Wiecie, co to jest piękne? Wszystko jest piękne. Bakłażany. Ale bomba tam jest już, o Boże.
Jaka tam jest bomba? Tu widzę odmianę. Matrosik nazywa się bakłażan. Mały. A tu kolos. Ukryty. Już pędzę do niego. O! Matrosik. Jacie. Toż to pękł. O mój Boże. Bakłażan pękł. To one pękają? Szok. No nie mogę. Przecież to wszystko trzeba ścinać, zbierać. Tu natomiast bakłażan, już jedną sztukę zebrałam tej odmiany. Sancho Panza. Ten z oryginalnych nasion wysiany, ten z nieoryginalnych. Taki potwór. Szok, po prostu. Szok. Najpierw, zanim zbiorę cokolwiek, porobię zdjęcia na pamiątkę. Tu również jest Sancho Panza. Kolejny tworzy się, mały. Mniejszy od piłki ping-pongowej. A tu już duży. Jezu święty, co tu się dzieje? Jakie piękne tu się wytwarza. Już przebarwia się. Jest to odmiana Udum Malpet Stripet. Jeszcze się przebarwia. Jeszcze musimy poczekać. Jest bardzo twardy. On dostanie przepięknych kolorków. Udum Malpet Stripet. A tu malutki. Jakiś taki. Nie da rady. Thai White Ribbit. Czyżby on taki maleńki miał być? Bakłażanik. Nie, po prostu chyba choruje sadzonka. Taka maleńka w dodatku. Tu natomiast dynia gigant. Z 500-kilowej dyni. Ale niedawno zawiązała się. Było tu dużo dyń, lecz wszystkie pleśnieją. Spleśniały. Pomidorki, które zostawione same sobie. I kiwano. Jedna czy dwie sadzonki. Arbuz. Taki miszmasz tu był. Tu jest kabaczek gigant. Ten nie spleśniał. Gdyby jego brat nie spleśniał, to brat byłby 2 razy taki już jak ten. Albo i większy. To była rezerwa. Ja się bałam, że kabaczek mi pęknie, a on wziął i spleśniał. Tu są jego szczątki. Ja tego nie sprzątam. Tak zostawiłam. Niech się samo rozłoży. Z jednej strony barwę przepiękną ma teraz i sory. Gdyby taka dynia była o takim umaszczeniu. Coś pięknego. No, tu widać jest z kolei spleśniałą dynię. Stanowisko jest płócieniste. Na płot do sąsiada zawędrowała dynia. Też tam w powietrzu spleśniała. A co robią sadzonki dyni? Gigant z paręset kilowej. Tam wchodzą wysoko. Bukszpany u sąsiada umarły z powodu ćmy bukszpanowej, a to dynia atakuje. Zrobimy z tym porządek. A to pochodzi z Atlantic Giant 23 kwietnia siane. HDA winne 970 z Hlafengurk, czy coś takiego. To hodowca. Więc tak Atlantic Giant wygląda. Gdzieś tu Pattison powinien być. Jest drugi okaz, druga sztuka. Pierwszą sztukę już zerwałam. Ogórek biały. Angel, anioł. A sorry, to nie to. Białko. To jest białko. Biały ogórek. Smakuje normalnie, ale ma lekką goryczkę.
No i właśnie tu jest kiwano również. Też gotowe do zbioru widać. Może nawet zbyt długo leży. Pomidorki psujące się, bo nie zbierałam. Chora byłam. A tak to wyszło. Papryki. Jezu święty, tu jest arbuz kolejny mały. Kiwano okrągłe. Tu jest arbuz Win. Teraz poczekajcie. Twardy. Niedawno się zawiązał. Holender zapomniałam. Wilson. O, on nie powiela cech. I miał swego czasu pędy biało-zielone. Sorry, liście biało-zielone. Takie wariegata się utworzyły. Lecz już ich nie widzę. Również Pattison tu jest, malutki taki. I gdzieś był większy, ale mi uciekł z... O, jest. I taki już duży. To jest etykieta od Wilsona, od arbuza tamtego. Ale tam jest jeszcze jeden piękny arbuzik, zobaczcie. Jak zahibernowany. Już do zbioru na pewno gotowy. Ale on się trzyma i nie pęka. Szok, po prostu szok. Długo jest już. Natomiast tam widzę pękł. Malutki, żółciutki i pękł. Jak nie jeden już żółty. Ajajajaj. Jeszcze kilka arbuzików jest do zbioru. O, kolejny pękł. I to jest Gold in Gold z mojego okazu, który ważył 2,70 kg. W zeszłym roku zebrany. Tak wygląda. Nie powiela cech. Że tu jest jeszcze arbuzik twardy. Kolejny. O, raz bakłażan piękny. Nie znam odmiany. O fioletowym kwiatku. Sąsiadom dałam sadzonkę. Zawołali mnie, by pokazać cudo. Bo to był miks sadzonek. Oni mają o białym kwiatku i równie identycznie wyglądającym owocu. Bardziej różowym, ciut. I u nich jest z 9 owoców na krzaku jednym, a u mnie 1 owoc. O, mętek siarkowy, szarłaty. Aksamitka. I jeszcze na drzewie tykwa. Wortet Australian pnie się. I ma kwiaty na biało kwitnące. Tak mają tykwy. Owoc psuje się. Więc w tym miejscu nie mam żadnego owoca. Ale tą odmianę mam w innym miejscu. Tu. Wisi na wysokości ramion, głowy, zależy jaki kto ma wzrost. Proszę. Wortet Australian. 1 sztuka. Paręnaście odmian tykw miałam. Nie wykiełkowało nic prawie. Ze 2-3 sadzonki. Szok. Tego się nie spodziewałam, że tak to się potoczy. Więc cieszę się, że chociaż mam ten owoc. Może da nasiona, które będą zdatne do kiełkowania. Fasole czekają do zbioru. Różne odmianki. Odmiany.
No dzieje się strasznie dużo, a ja nie mam siły. Holender, a ja nie mam siły. Tyle tylko co teraz weszłam, rzuciłam okiem. Dalie kwitną. Nieliczne. To kiwano okrągłe wspina się na jagodę kamczacką. Odmiana sinoglaska, a tu Wojtek. No i zobaczmy dalię jeszcze. Ta zakwitła jako pierwsza w ogóle. A tu taka pstrokata. Nazwy nie pamiętam. No jeszcze taka zakwitła. Jeszcze biała. Brak tych mocy człowiekowi, dajcie spokój. Ojejku, ale tak musi być, skoro tak jest. I kolejna taka dalia. Nie wiem, za co się brać. I kukurydzę trzeba zbierać, kolby. Tu jest gruba kolba. Po prostu nie wiem. A jak nie wiem, to stąd wyjdę, bo już mnie straszne znużenie ogarnia. I ten przeogrom pracy czuję. Jeszcze tylko słoneczniki nagramy. Arbuzowe nieuprzątnięte są stanowiska. Mszyca o tej porze, koniec września, mszyca rzuciła się tak bardzo, widać, na kukurydzę. Tylko na nią sobie upodobała. Aksamitka, taki kolor cytrynowy. Tam rośnie przepiękna dalia. Dekoracyjna. Z takiej grupy. Nasiona ze słonecznika. O, piękne. Za rok takich wysieję dużo. Już mam plany na za rok. A to jest tak odległe i człowiek może o wielu rzeczach zapomnieć. Na pewno zmniejszę ilość arbuzów, ilość odmian. Tu mamy dalię. Inaczej będzie. I wracam do kwiatów, które zostały zaniedbane przez ostatnie lata. Ale zaniedbane to też tak nie do końca. Mówię poprawnie. Ja przez ten kilka lat, 3, 4, gdzie w znacznej mierze zaniedbałam, to są dalie, gdzie zaniedbałam kwietne roślinki. Skupiłam się na wysiewanych. To już mam zgromadzoną pokaźną ilość tego, co będę chciała mieć. Takie, wiecie, konkrety. A na to wszystko trzeba lat. A to, co widać, to są dalie wysiane w tym roku, w marcu czy też w kwietniu. Z dalie giganty. One nie zakwitną. Tam jest, ojej, dużo do zrobienia. I tu jeszcze taka ukryła się dalia. A tu jest tak dużo do zrobienia, że szok. Pomidory, tfu, na psa urok, plonują, pięknie wyglądają. Tylko już wolno dojrzewają. Trzeba przerabiać. Sprzątać to wszystko. Szok. Do widzenia.